Ukochany ludu mój, nieustannie trzymam was chronionych pod osłoną mego kochającego spojrzenia. Módlcie się, prosząc mnie o ochronę, pomoc i osłonę. Ale nie mając wiary, idziecie, lękając się wszystkiego oprócz znieważania mnie. To pokolenie polegające wyłącznie na sobie samym, bez miłości ni miłosierdzia, bez prawdy ni nadziei. Żyje w pysze i kłamstwie, tkając swoją przemianę ze swoich własnych łachmanów. Dzieci, nie słuchacie mnie. Ja pragnę ludu wiernego i prawdziwego, nie pustego w środku i wypełnionego pozorami. Musicie podjąć na nowo drogę ku mnie z sercem skruszonym, zdecydowani, by naprawdę być moim ludem, tym, który kocham, który jest wierny i prawdziwy na moje podobieństwo. O ludzkości, dokądże idziesz beze mnie? Ludu mój, przed tym, co ma nadejść, musicie mnie poznać, abyście mnie pokochali i w ten sposób byli bardziej z ducha niźli z ciała. Ludzkie zabezpieczenia nie żywią was mądrością ani prawdą. Prowadzą was do tego, aby rządziło wami ego, a ono osądza według własnych kryteriów. Mój lud musi utrzymywać się w gotowości do walki duchowej, w której żyje. Nie może się rozpraszać nawet na jedną chwilę. Zdradziecki wąż, szatan, kusi was nieustannie, abyście upadli i się zatracili poprzez zamieszanie i brak bezpieczeństwa, w którym znajduje się ludzkość. Umiłowany ludu mój, wody mórz silnie się podnoszą, tak samo jak zło wstrząsa wami, zaciemniając wam umysł i zatwardzając wam serce. Będziecie przeżywać poważne wydarzenia. Ziemia porusza się w nienormalny sposób i będzie się trząść, magnetyzowana siłą ciała niebieskiego, które się przybliża. Nie oddalajcie się od światła, które daje wasza wiara. Jesteście moimi dziećmi, tymi, które wezwałem, aby się przygotowywały, umacniały, poznawały moją miłość i nie schodząc z mej drogi, wciąż wzrastały w mojej woli. Niewiara zmiata moje dzieci, tak jak błoto zabiera ze sobą wszystko na swej drodze. Zatwardziliście się i wyrzekliście się mej woli, kierując się wolą ludzką ku zamętowi, wątpliwościom i duchowej suszy. Słucham, jak me dzieci powtarzają zdania i modlitwy z pamięci. Pragnę dusz stałej modlitwy w ich pracy i działaniu na moje podobieństwo, będących działaniem i żywymi świadectwami moich przykazań, mojej miłości, bez której nie znajdziecie całkowitego stopienia się z moją wolą. W obecnej chwili mój lud musi być świadomy, że aby przybliżyć się do mnie, musi przyjść bez sporów pomiędzy braćmi, lecz z mym najświętszym sercem i z niepokalanym sercem mej matki w swych słowach.
w swych myślach, w swym umyśle, w swym sercu, w swoich uszach, w swoich dłoniach, w swoich stopach. Ja jestem bliźnim i bliźni jest zwierciadłem każdego z moich dzieci. Tak przygotowujcie się, aby przejść mą drogą. Módlcie się, dzieci. Módlcie się sercem, władzami, duszy i umysłu i zmysłami. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za Tajwan. Mocno cierpi. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za Nepal. Jego lud cierpi. Módlcie się, dzieci moje. Módlcie się za Amerykę Środkową. Trzęsie się. Dzieci, ten moment nie jest przejściowy. Żyjecie pośrodku wielkiego cierpienia ludzkości, plagi, zarazy i pandemie, które zarażają nie tylko ciało, ale i ducha. Nie zmniejszają się, dlatego bardziej niż w innych chwilach potrzeba, aby mój lud żył w jedności, trwał w duchowej gotowości i nie oddzielał się od mej Matki, odmawiając różaniec święty z całkowitym oddaniem i by był duchowo przygotowany, trwając w prawie miłości. Zachowujcie pokój w sercu, a duch wasz zakosztuje mojego pokoju. Nie lękajcie się, dzieci. Przyjdźcie do mnie, ludu mój. Nie porzucam was. Trwam w moich dzieciach. Błogosławię was, wasz Jezus.